Witajcie. Z czym kojarzy Wam się Międzyrzecz? W tej chwili zapewne 90, jak nie 100% z Was pomyślało o międzyrzeckim rejonie umocnionym. Niesamowitych i tajemniczych podziemiach niemieckich przy dawnej granicy z Polską. Ale o nich opowiadaliśmy Wam już na jednej z naszych wcześniejszych wycieczek. Dziś pokażemy Wam nieco inne oblicze tej pięknej miejscowości położonej w województwie lubuskim. Odwiedzimy jeden z ważniejszych królewskich zamków granicznych, w którym wykonano pierwszą odnotowaną w kronikach trepanację czaszki w Polsce. Zajrzymy do muzeum z największą kolekcją portretów trumiennych, tablic epitafijnych i herbowych, pokażemy ratusz, który o mały włos, a stałby się miejscem zamachu na Napoleona, oraz opowiemy o owianej nutką tajemniczości śmierci pierwszych polskich męczenników. Zapraszamy do odwiedzenia Międzyrzecza razem z nami. Cieszymy się, że odwiedzacie Międzyrzecz razem z nami. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu algorytmy YouTube'a pozwolą nam dotrzeć do nowych widzów. Międzyrzecz, zaliczający się do najbardziej wiekowych grodów na terenie Polski, szczyci się historią, której ślady można odnaleźć już w dokumentach z 1005 roku. Sprzyjające położenie przy ważnych drogach handlowych miało wpływ na rozwój ekonomiczny, społeczny i polityczny. Wraz z grodem rozwijała się także osada miejska, a o jej pozycji świadczy choćby to, że tytuł starosty piastował tutaj kanclerz Jan Zamojski. Międzyrzecki rynek zdecydowanie nie miał szczęścia. Już w średniowieczu płonął kilkukrotnie, a w wyniku ostatniej wojny i powojennych decyzji rządzących zniknęło z rynku kilkanaście domów, wskutek czego tzw. Stare Miasto utraciło częściowo swój przedwojenny klimat. Rynek zachował swój średniowieczny układ, ale część budynków zastąpiono zielenią lub powojennymi budowlami. Jedną z najważniejszych budowli Międzyrzecza jest ratusz usytuowany w centrum rynku. Od swych początków po dzień dzisiejszy, z krótką przerwą w XVII wieku, jest siedzibą władz miejskich. Można przypuszczać, że pierwotny ratusz istniał już w okresie średniowiecza. Międzyrzecz bowiem od XIII stulecia funkcjonował jako w pełni ukształtowany ośrodek miejski, a w XV wieku był największym miastem zachodniej Wielkopolski. W drugiej połowie XVI wieku na mocy przywileju króla Stefana Batorego z 1581 roku rozpoczęto budowę nowej częściowo murowanej budowli w miejsce drewnianego ratusza. Jej wygląd nie jest do końca znany, ponieważ na przestrzeni wieków uległ wielu przebudowom. Relikty średniowieczne zachowały się jedynie w fundamentach i ścianach piwnic. Po kilku pożarach w połowie XVIII wieku wzniesiono nowy budynek ratusza w stylu klasycystycznym. Ostatnia przebudowa miała miejsce po pożarze w 1827 roku. Przy okazji przebudowano część pomieszczeń wewnątrz oraz wzniesiono zachowaną do dziś neogotycką wieżę.
Stara wieża z 1780 roku o mały włos, a stałaby się miejscem zamachu na Napoleona, o czym wspominają kroniki. Krótki pobyt Napoleona w Międzyrzeczu o mało nie skończył się wielką katastrofą dla miasta. Stary poborca podatkowy Sprengepil, przejęty pruskim patriotyzmem, zaplanował sobie zgładzić znienawidzonego tyrana, za jakiego Napoleon uchodził w oczach patriotów pruskich. Pożyczył zatem od mistrza murarskiego Boeta strzelbę i zaczaił się na wieży ratuszowej w odległości 15 stóp od domu Wolmera, w którym biesiadował cesarz. Ze swego okienka mógł zamachowiec dokładnie mierzyć w cesarza wychodzącego z domu. Na szczęście dla miasta i jego mieszkańców w tym dniu był tak wielki ruch wojska w Międzyrzeczu, że zamachowiec rozmyślił się i zrezygnował ze strzału do Napoleona. Przy rynku znajdziecie także monumentalny kościół protestancki z 1834 roku. Stanął on w miejscu wcześniejszej świątyni, na której budowę protestanci otrzymali zgodę w 1609 roku. Jego głównym fundatorem był król Fryderyk Wilhelm III, a projekt powierzono Karlowi Friedrichowi Szinklowi. Budowla w stylu późnoklasycystycznym została w 1945 roku przekazana katolikom. Trójosiowa fasada z wieżą skrywa wewnątrz jedną nawę. W ołtarzu głównym jest umieszczony obraz z 1835 roku, który przedstawia wniebowzięcie Chrystusa, któremu przyglądają się 4 ewangeliści. Niemal w centrum Międzyrzecza znajduje się niewielka zielona wyspa, na której odnajdziecie ruiny Zamku Królewskiego. Średniowieczna warownia otoczona fosą wzniesiona została przez Kazimierza Wielkiego na niewielkim, sztucznie usypanym kopcu. Międzyrzecki zamek stanowi doskonały przykład ciągłości osadnictwa obronnego i trwałości usytuowania w jednym miejscu punktów obrony, modernizowanych na przestrzeni dziejów stosownie do zmian w sposobie prowadzenia walk. Nie ma tu wystaw muzealnych, te znajdziecie w pobliskim Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, o którym opowiemy Wam za chwilę, ale warto tu wstąpić, żeby poczuć klimat dawnej warowni. Historia tej jednej z najstarszych i najważniejszych warowni na zachodnich rubieżach Polski sięga prawdopodobnie IX wieku, choć historycy nie wykluczają, że tereny te były już zamieszkałe wcześniej przez Brandenburczyków lub plemiona słowiańskie. Już wtedy istniał tu ważny ośrodek pełniący rolę strażnicy zachodnich granic państwa polskiego. Służył on także jako baza wypadowa dla wypraw piastów na Pomorze Zachodnie i do Brandenburgii, o czym świadczą odkryte podczas badań archeologicznych komory mogące pomieścić do 250 ton zboża. Strzegł również przeprawy przez Wartę oraz dróg handlowych prowadzących z Wielkopolski w głąb Niemiec i na Śląsk. W połowie IX wieku Międzyrzecz znalazł się pod wpływem Brandenburgii i Pomorzan. Odbił go dopiero Bolesław Krzywousty w 1094 roku, a jego wyprawę opisał w swoich kronikach Gal Anonim. W opisie Gala Anonima znalazło się jednak trochę nieścisłości i pewna ciekawostka. W momencie zajęcia grodu Bolesław liczył bowiem zaledwie 8 lat, nie mógł więc dowodzić oblężeniem. Rolę tą przypuszczalnie odegrał Sieciech, wojewoda krakowski i Pallatyn Władysława Hermana. Kronikarz odnotował także, że podczas oblężenia grodu cześnik Wojsław został ranny w głowę. Życie uratował mu książęcy medyk, który wyjął z jego głowy grot z kawałkiem kości. Opis ten do dziś traktowany jest jako pierwszy udokumentowany na ziemiach Polski zabieg trepanacji czaszki.
Nadgraniczne położenie grodu skłaniało władców do częstych wizyt, ale również było przyczyną najazdów obcych wojsk. Znalazło to swoje odbicie w liczbie relacji, dokumentów oraz innych źródeł historycznych, w których Międzyrzecz został wymieniony z nazwy. W samym tylko XIII wieku gród puściły z dymem najpierw wojska króla Niemiec, a później króla Włoch Fryderyka Barbarossy. Dopiero za panowania księcia wielkopolskiego Przemysła I wzmocniono obwarowania grodu. Wielokrotnie przechodził także z rąk piastowskich w ręce brandenburskie i na odwrót. Dopiero Władysław Łokietek zbrojnie oraz zabiegami dyplomatycznymi związał Międzyrzecz na dłużej z Polską. Jego syn Kazimierz Wielki wzniósł tu ceglaną warownię z prawdziwego zdarzenia. W Nowym Zamku obok urzędu starosty stacjonowała także stała załoga wojskowa. Z racji kluczowego położenia zamek utrzymywany był odtąd w stałej gotowości bojowej i podlegał licznym modernizacjom. Po względnie spokojnym XIV wieku w dwóch kolejnych stuleciach zamek był często nękany najazdami. Zdobywały go wojska węgierskie, książąt śląskich oraz wojska najemne sprzymierzone z Krzyżakami. W połowie XVI stulecia zamek przechodzi gruntowną modernizację. Dodano nowe strzelnice i galerie obronne, bramę, budynki mieszkalne oraz dekoracyjne attyki na wzór włoski. Obok zamku funkcjonowało gospodarcze zaplecze zwane Podgródkiem. W latach 60. przy bramie wjazdowej stanęły dwie charakterystyczne okrągłe basteje, które z czasem stały się symbolem Międzyrzecza i jego najbardziej rozpoznawalnym elementem obronnym. Jednak pod koniec XVI wieku warownia zaczęła tracić na znaczeniu i podupadła. Dzieła jej zniszczenia dokonali Szwedzi lub Brandenburczycy, którzy w latach 1655–1656 okupowali zamek i miasto. Pod koniec stulecia Piotr Opaliński próbował jeszcze odbudować zamek, lecz pracę przerwano w związku z jego śmiercią. W XVIII wieku na zamku pozostawiono mieszkania dla czeladzi, a część ocalałych pomieszczeń przeznaczono na warsztaty i magazyny. Nie inwestowano jednak w jego naprawy i konserwację, więc u schyłku stulecia był już tylko ruiną, czego dowodzą akwarele Albertiego z 1795 roku. Po drugim rozbiorze Polski administracja pruska przekazała warownię w dzierżawę. W połowie XIX wieku zamek trafił w ręce Dziembowskich i pozostał ich własnością do 1945 roku. Pierwsze próby adaptacji ruin podjęto jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to organizowano na nim przedstawienia teatralne. Pierwsze prace badawcze i remontowe przeprowadzono jednak dopiero po wojnie. W roku 1954 rozpoczęto tutaj szeroko zakrojone wykopaliska archeologiczne, podczas których zidentyfikowano relikty grodu wczesnośredniowiecznego oraz odnaleziono kilka tysięcy artefaktów o wielkiej wartości historycznej. Wśród znalezisk znalazły się 33 całe buty, niemal kompletny szkielet woja z XI wieku, czy pochodzący z III stulecia kamień szlachetny tzw. gemme z wizerunkiem cesarza rzymskiego Gordiana III, jeden z dwóch tego typu znalezionych na świecie. Po zakończeniu wykopalisk zamek częściowo odbudowano z przeznaczeniem na siedzibę muzeum. Dziś wzniesiony na śródrzecznej wyspie zamek jest jedną z ciekawszych atrakcji Międzyrzecza. Wzniesiono go na sztucznie usypanym kopcu z wykorzystaniem drewniano-ziemnych fortyfikacji grodowych. Ma plan zbliżony do podkowy, wymuszony kształtem wzniesienia i umiejscowieniem starszych umocnień. Otacza go mur o grubości 2,5 metra i łącznej długości 145 metrów, wykonany z cegły. Całość zabezpieczała fosa zasilana wodami rzeki Obry o szerokości około 12 metrów. Z lądem łączył go drewniany most zwodzony. Ze starych zabudowań możemy dziś obejrzeć bramę wjazdową, basteję południową, budynek bramny oraz budynki mieszkalne z XVI wieku. W XVI stuleciu fortyfikacje te budziły uzasadniony podziw i uznawane były za jedne z najlepszych w całej Rzeczpospolitej.
Najbardziej charakterystycznym elementem architektury zamku pozostają jednak dwie potężne bastaje usytuowane po obu stronach bramy wjazdowej, które nakryto cylindrycznymi dachami. Tereny należące do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Na terenie blisko 6-hektarowego parku, który rozlokowany jest w widłach dwóch rzek Obry i Paklicy, można podziwiać nie tylko zamek z czasów Kazimierza Wielkiego, ale także park, dom bramny oraz XVIII-wieczny budynek starostwa, w którym znajdują się główne ekspozycje. Pierwsze międzyrzeckie muzeum powstało jeszcze w okresie międzywojennym. Początkowo wystawa ograniczona była jedynie do sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu. Po II wojnie światowej muzeum reaktywowano w 1946 roku. W kilku pomieszczeniach ówczesnego Domu Kultury otwarto pierwsze wystawy, na które złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej. W 1949 roku muzeum przeniosło się do dawnej siedziby starostwa. Dziś gromadzi eksponaty w 3 działach: archeologicznym, historycznym i sztuki. Muzeum w Międzyrzeczu może pochwalić się największą w Polsce kolekcją portretów trumiennych, tablic epitafijnych i herbowych. Liczy ona w sumie 42 wizerunki, 19 tablic inskrypcyjnych oraz 160 tablic herbowych. W skład tej kolekcji wchodzi również unikatowa w skali światowej galeria przedstawiająca zmarłe dzieci. Zwyczaj tworzenia portretów trumiennych wiąże się ściśle z dawną obyczajowością sarmacką i występował tylko na ziemiach polskich. Dotyczył szlachty różnych wyznań, najczęściej jednak protestantów zamieszkujących okolice. Portrety umieszczano na trumnie na wysokości głowy zmarłego, tablice zaś na wysokości nóg. Przed uroczystościami pogrzebowymi portrety usuwano z trumien i umieszczano w kościele. Te osobliwe wizerunki przygotowywano zarówno przed, jak i po śmierci, zazwyczaj na blasze cynowej, miedzianej lub żelaznej. Wyjątkową cechą kolekcji międzyrzeckiej są portrety trumienne szlachty niemieckiej, która osiedliwszy się na tym terenie przejmowała polskie obyczaje. Na wystawie archeologicznej będziecie mogli zobaczyć zabytki pochodzące z badań i wykopalisk na terenie zespołu muzealnego oraz Międzyrzecza i okolic. Dokumentuje ona życie mieszkańców tych terenów od schyłku epoki kamienia do powstania i rozwoju grodu i miasta. Do najciekawszych zabytków archeologicznych tu znalezionych należą przede wszystkim gemma rzymska cesarza Gordiana III oraz szczątki woja z 1094 roku, zachowane niemal w całości. Kolejna ekspozycja ukazuje dzieje regionu oraz miasta od czasów jego lokacji do 1947 roku. Do drugiego rozbioru Polski ziemia międzyrzecka była najdalej na zachód wysuniętym terenem znajdującym się w granicach Rzeczpospolitej. Przygraniczna lokacja sprzyjała osadnictwu ludności różnych narodowości oraz wyznań. Przez kilkaset lat zamieszkiwali tu Polacy, Niemcy, Żydzi, a nawet Holendrzy i Szkoci. Ostatnia z wystaw prezentuje eksponaty związane z obyczajami i kulturą ludową mieszkańców zachodniej Wielkopolski oraz ludności przybyłej na ziemię międzyrzecką po 1945 roku.
Życie ludności wiejskiej przybliżają przedmioty związane z rolnictwem, rybołówstwem, pszczelarstwem czy obróbką lnu. Szczególnym elementem wystawy jest prezentacja strojów ludowych, instrumentów oraz model izby mieszkalnej z końca XIX wieku. Zbiory etnograficzne Międzyrzeckiego Muzeum należą do największych na terenie województwa lubuskiego. Na zakończenie naszej wyprawy do Międzyrzecza obejrzymy najstarszy gotycki zabytek architektury sakralnej zachowany w mieście – świątynię Jana Chrzciciela. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1232 roku i była związana z przedlokacyjną osadą targową. Po pożarze w 1474 roku mieszczanie pod patronatem starosty przystąpili do budowy nowej świątyni. Po niespełna 40 latach kościół płonie ponownie jak całe miasto. Tym razem podpalony przez oddziały niemieckie zmierzające na pomoc zakonowi krzyżackiemu. Odbudowa rozpoczęta w 1520 roku nadała świątyni zasadniczy kształt, który nie zmienił się do czasów obecnych. Kościół jeszcze raz spłonął w 1824 roku, po czym dokonano jego gruntownego odnowienia w stylu neogotyckim. Świątynia reprezentująca styl gotycki jest murowana, oskarpowana i posiada szczyty bogato zdobione blendami. Wewnątrz zachowało się wiele interesujących elementów historycznego wyposażenia, między innymi relikty barokowego ołtarza, barokowe figury świętej Agnieszki i świętego Ludwika, Pieta, klasycystyczny obraz z 1822 roku przedstawiający chrzest Chrystusa w Jordanie, ambona oraz neogotyckie konfesjonały. Podczas prac remontowych w 2009 roku odkryto zabytkowe polichromie z pierwszej połowy XIV wieku. Prawdopodobnie jest to największe malarstwo ścienne z epoki renesansu w Polsce. Z Jabłka Królewskiego i herbu Jastrzębiec historycy wnioskują, iż fundatorem był starosta międzyrzecki Wawrzyniec-Myszkowski. Ołtarz główny oraz ołtarz boczny 5 braci międzyrzeckich pochodzą z 1962 roku. Przy tej okazji warto wspomnieć, kim byli owi bracia międzyrzeccy. Międzyrzecz określany jest także jako kolebka polskiego chrześcijaństwa. To właśnie z nim związana jest, owiana nutką tajemniczości, historia pierwszych polskich męczenników. Klasztor w okolicach Międzyrzecza powstał prawdopodobnie około 1000 roku z inicjatywy Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III. Jego mieszkańcami było 2 braci z Włoch, prawdopodobnie z pustelni w Perum, dobrych znajomych świętego Brunona z Kwerfurtu i 3 Polaków. W 1003 roku mieszkający w nim zakonnicy zostali zamordowani przez kilku pijanych rzezimieszków, którzy szukali w klasztorze kosztowności. Zaledwie rok po ich śmierci papież Jan XVIII wyniósł ich na ołtarze, a 3 braci polskiego pochodzenia było pierwszymi polskimi męczennikami. W początkach polskiej państwowości Międzyrzecz był drugą obok Gniezna miejscowością, gdzie znajdowały się groby świętych. Szczątki zrabował w 1038 roku książę Brzetysław I i wywiózł do Pragi, gdzie umieścił je w katedrze świętego Wita. Do Polski wróciły one dopiero w początkach XVI wieku. Część z nich w 1966 roku trafiła do kościoła świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Międzyrzecz to stare i ciekawe miasto, którego nie można pominąć na trasie zwiedzania województwa lubuskiego. Oprócz międzyrzeckiego rejonu umocnionego ma także znacznie starsze atrakcje, które koniecznie trzeba zobaczyć. Zachęcamy do odwiedzenia Międzyrzecza.